Czy wiedzieliście, że taka tuza jak Volkswagen Golf nie był nawet w top 20 najlepiej sprzedających się modeli w Polsce w 2025 roku? Stało się tak z powodu specyfiki polskiego rynku. My jako Polacy lubimy dostać jak najwięcej za jak najmniej, stąd popularność większej od Volkswagena Skody Octavii czy oszczędniejszej Toyoty Corolli. Poza tym tradycyjne kompakty mają trudno przebić się przez całą armię SUV-ów i crossoverów. Czy to oznacza, że mamy do czynienia ze schyłkiem niemieckiej legendy segmentu C? Absolutnie nie. Volkswagen ma aż 10% rynku europejskiego, a Golf znajduje się w top 5 najpopularniejszych aut na starym kontynencie. Mimo że w naszym kraju kompaktowy Volkswagen nie znajduje się w czołówce sprzedaży, to nadal nie trudno zobaczyć go na polskich drogach. Mimo wszystkich przeciwności losu, coraz mocniejszej konkurencji i ciągle zmieniającej się mody, Golf cały czas utrzymuje się na powierzchni. Obecna, czyli 8. generacja tego modelu, korzysta z wyrobionej przez lata marki i na pewno przychodzi na myśl każdemu kierowcy, który zastanawia się nad zakupem auta kompaktowego. Nie oznacza to jednak, że Golf to już tylko marketing. Volkswagen nie pozwoliłby sobie na wypuszczenie niekonkurencyjnego samochodu na rynek. Król kompaktów nadal żyje i nadal ma się dobrze. A Wy dobrze zrobicie, jak wejdziecie na findcar.pl, gdzie można znaleźć najlepsze oferty najpopularniejszych modeli w Polsce tylko od autoryzowanych dealerów. Pierwszy Golf pojawił się na rynku w 1974 roku i był rewolucją. Napęd naprzód, niewielkie rozmiary, praktyczne wnętrze. Na tamte czasy takie wykorzystanie przestrzeni w niewielkim aucie było czymś, czego nie było. 52 lata później Golf 8. generacji musi sam bronić swojego oręża przed nowymi rewolucjonistami. Producentami, którzy chcą zrobić lepszego kompakta oraz modą na SUV-y i crossovery. Jak to robią Niemcy? Podtrzymując tradycję. Mamy dwie wersje nadwozia. 5-drzwiowy hatchback i kombi zwane wariantem. Mierzą one odpowiednio 4,3 i 4,6 metra, czyli nie odbiegają od normy w świecie kompaktów. I chyba to jest klucz do sukcesu. W świecie ciągłej zmiany Volkswagen małymi kroczkami ulepsza swój projekt i dostosowuje do współcześnie obowiązujących norm. Nie zmienia on jednak jednego. Golf ma być przynajmniej dobry w każdym aspekcie. Czy 8. generacja taka jest? Design Golfa jest trochę jak jego charakter. Wyważony, ale szanujący nowoczesność. Przód jest bardziej wciągnięty, reflektory są węższe, grill mniejszy, a całość sprawia wrażenie auta, które jest niższe, szersze i bardziej masywne niż poprzednik. Linia boczna jest bardzo klasyczna. Krótki przód, wyraźnie zaznaczony słupek C, proporcje typowe dla hatchbacka. Tył prosty, z poziomymi lampami i delikatnym spoilerem. W wersjach Airline czy GTI pojawiają się bardziej agresywne zderzaki, większe felgi, sportowe detale, ale bazowy Golf nadal wygląda jak normalny samochód dla normalnych ludzi. I to jest jego siła. Nie próbuje być crossoverem, nie udaje czegoś, czym nie jest. Niemcy nie próbują też zaprojektować samochodowego arcydzieła. To jest po prostu Golf, którego kształt rozpozna niemal każdy. Podkreślamy cały czas, że Golf to nie rewolucja, a ewolucja. Wchodząc do wnętrza niemieckiego kompaktu, możemy jednak odnieść nieco inne wrażenie. Tutaj zmieniło się bardzo dużo względem 7. generacji. Zamiast klasycznych pokręteł i przycisków mamy duży ekran systemu multimedialnego, cyfrowe zegary, dotykowy panel pod ekranem, który odpowiada za regulację temperatury i głośności, a w wersji przed liftingiem były nawet dotykowe panele na kierownicy, które po liftingu zniknęły. Dlaczego? Bo to rozwiązanie budziło mieszane uczucia do czasu pierwszych testów, pierwszych dostaw do klientów. Wtedy uczucia były już tylko negatywne. Przyciski na kierownicy działały jak chciały, panel pod ekranem był nieintuicyjny w obsłudze, zresztą tak samo jak system multimedialny. Na szczęście po liftingu w 2024 roku te problemy zostały przez producenta rozwiązane. Nie musimy się również martwić o materiały wykończeniowe. Te są typowo volkswagenowskie. Miękkie plastiki w zasięgu ręki, przyjemne tkaniny lub skóra na fotelach, świetne jak na ten segment spasowanie. Bagażnik w hatchbacku ma około 380 litrów pojemności, w wersji wariant to już ponad 600 litrów. To oznacza, że Golf może być zarówno miejskim autem, jak i pełnoprawnym rodzinnym wozem. Pod maską Golfa 8. generacji znajdziemy bardzo szeroką gamę silników. Na dole konfiguratora przed liftingiem mieliśmy silniki trzycylindrowe 1.0 TSI o mocy 90 lub 110 koni, które były wystarczającą motoryzacją do przemieszczania się z punktu A do punktu B, a przy okazji jednostki te niewiele paliły.
Oszczędności nie kończyły się jednak na niewielkim zużyciu paliwa. Trzycylindrowe egzemplarze miały inne tylne zawieszenie oparte na belce skrętnej. Pozostałe wersje miały i mają z tyłu zawieszenie wielowahaczowe. Volkswagen po liftingu pozbył się jednak najtańszych odmian i zastąpił je wykastrowaną odmianą silnika 1.5 TSI, która generuje 116 koni. Ta sama jednostka występuje też w wariancie 150-konnym, ale jest dostępna również jako ETSI, czyli z tak zwaną miękką hybrydą. Wówczas mamy automatyczną skrzynię biegów DSG. Silniki bez wspomagania są przyjemne w eksploatacji, natomiast układ miękkiej hybrydy dodaje coś ekstra w postaci płynniej działającego systemu start-stop czy funkcji żeglowania. Ta ostatnia pomaga w oszczędnej jeździe. Golf z takim silnikiem potrafi spalić niecałych 7 litrów w mieście, co jest imponującym wynikiem. Po stronie Disney mamy 2.0 TDI o mocy 115 lub 150 koni mechanicznych i to wciąż bardzo dobre silniki dla długich przebiegów, oszczędne i elastyczne. Szczególnie lubią je nasi zachodni sąsiedzi, którzy hybrydową rewolucję mają póki co w nosie. A propos, w gamie są też hybrydy plug-in w dwóch odmianach mocy: 204 i 272 konie mechaniczne w usportowionej wersji GTE. Łączą one jednostkę 1.5 TSI z silnikiem elektrycznym. To rozwiązanie znane z większych modeli koncernu WAG, m.in. ze Skody Superb albo z Audi Q3. Oznacza to, że bateria ma pojemność aż 25,9 kWh brutto, co potencjalnie pozwala na przejechanie ponad 100 km na samym prądzie. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy mają gdzie ładować auto i jeżdżą dużo po mieście. Na szczycie gamy stoją wersje sportowe GTI i R. GTI to klasyczny hot hatch. Można wręcz powiedzieć, że jest archetypem tego typu samochodu. Pod maską tego auta znajduje się 2-litrowa benzyna TSI o mocy 265 koni mechanicznych i napędem naprzód. Wersja R to poziom wyżej. Po liftingu ma 333 konie, napęd na 4 koła i sporo poniżej 5 sekund do setki. To jednak jest już konkurencja bardziej dla samochodów z segmentu premium, na przykład Mercedesa A35, Audi S3 czy BMW M135i. A teraz zagłębiamy się bardziej w konfigurator. W jakich wersjach wyposażenia występuje Golf 8 i ile one cennikowo kosztują? Tutaj przypominamy, że ceny, które za chwilę usłyszycie, mogą znacząco się różnić od ostatecznych cen transakcyjnych na naszym portalu findcar.pl, o czym za chwilę się przekonacie. Cennik inauguruje odmiana Pure, czyli Golas. Na pokładzie 16-calowe felgi, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, mniejszy zaledwie 10-calowy system inforozrywki Composition i właściwie to by było na tyle. Pod maską 1.5 TSI o mocy 116 koni i 7-biegowe DSG. To wszystko wyjściowo kosztuje 119 900 zł. Następna w hierarchii jest wersja Live. Na jej pokładzie znajduje się już sporo więcej. Większy ekran multimedialny, pełny wirtualny kokpit, oświetlenie ambientowe czy adaptacyjny tempomat. Jeśli chodzi o silniki do wyboru, to w tej odmianie dostępne są wszystkie nieusportowione jednostki. Najtańsza wersja z 1.5 TSI o mocy 116 koni i z 6-biegowym manualem kosztuje 121 690 zł. Za mocniejszą benzynę trzeba dopłacić ponad 8 tysięcy. Golf w tej specyfikacji z jednostką 1.5 ETSI o mocy 116 koni i 7-biegowym DSG kosztuje minimum 134 690 zł. Za mocniejszy wariant miękkiej hybrydy trzeba dopłacić 8 tysięcy. Słabszy diesel ze skrzynią manualną to koszt 138 690 zł, a za 150-konnego ropniaka z DSG trzeba dopłacić kolejnych 16 tysięcy. 204-konna hybryda plug-in w tej wersji wyposażenia kosztuje minimum 164 990 zł. Następnie mamy odmianę Live Plus, która od wersji Live różni się praktycznie tylko większymi felgami, a dopłata pomiędzy wersjami to niecały 1000 zł. Kolejna wersja wyposażenia Style. Dostępna tylko z mocniejszymi wariantami silnikowymi, czyli 150-konnymi TSI i ETSI oraz TDI oraz 204-konną hybrydą. Golf w wersji Style zaczyna się od 140 990 zł, a różnice cenowe pomiędzy wersjami silnikowymi są takie same jak w mniej obficie wyposażonych wersjach. Style w standardzie posiada m.in. przednie fotele Sport Comfort, fotel kierowcy Ergo Active z funkcją masażu, więcej kolorów oświetlenia nastrojowego, reflektory przednie LED+, możliwość wyboru profilu jazdy, 3-strefową klimatyzację automatyczną oraz wstawki wykończeniowe z lepszych materiałów.
Cennik zwykłych wersji zamykają odmiany Airline i Airline Plus. Tutaj bardziej od bogatszego wyposażenia liczy się sportowy charakter. Świadczą o tym inne felgi, karbonowe wstawki we wnętrzu i sportowe fotele Premium Sport. Te wersje dostępne są wyłącznie z mocniejszymi motorami spalinowymi. Podstawowy Golf Airline kosztuje minimum 142 190 zł, a Airline Plus jest 800 zł droższy, a różni się podobnie jak w przypadku wersji Live i Live Plus rozmiarem felg. Później w konfiguratorze mamy już tylko odmiany specjalne. GTI startuje od niecałych 171 tysięcy złotych. Jest jeszcze odmiana GTI Club Sport, która ma 300 koni, zmienioną geometrię zawieszenia przedniego, dodatkowe tryby jazdy, które jeszcze bardziej utwardzają zawieszenie oraz bardziej skuteczną elektroniczną szperę. Za te dodatkowe sportowe usprawnienia trzeba dołożyć nieco ponad 10 tysięcy złotych. Sportowa wersja hybrydy plug-in, czyli wersja GTE, startuje od poziomu 193 990 zł, a 330-konna R kosztuje minimum 195 690 zł. Tutaj możemy stwierdzić, że za takie możliwości to naprawdę niewygórowana cena. Którą wersję warto wybrać? Jeśli nie mielibyśmy ograniczeń budżetowych, to najfajniejszą odmianą wydaje się być GTI, ale nie wszyscy potrzebują hot hatcha. Jeśli potrzebujemy dobrze jeżdżącego, w miarę oszczędnego hatchbacka, to naszym zdaniem wzrok powinniście skierować na odmianę Live Plus z silnikiem 1.5 ETSI o mocy 150 koni. Jest to najlepszy kompromis pomiędzy wyposażeniem, ceną, mocną a oszczędną jazdą. W skrócie, taka konfiguracja najlepiej pasuje do Golfa jako modelu. A jeśli brakowałoby Wam jakichś elementów wyposażenia, zawsze możecie sobie ją w konfiguratorze dobrać. Jeszcze jedno, za kombi dopłacimy trochę ponad 5000 zł. Ale oczywiście ceny z cennika i z konfiguratora swoje, a Findcar swoje. Przygotowaliśmy potencjalnie atrakcyjne oferty Golfa 8, które możecie znaleźć na naszej platformie. Oto one. Golf 8 generacji po liftingu jest z nami już 2 lata, więc możecie zastanawiać się nad używanym egzemplarzem. Jesteśmy na to przygotowani. Na Findcar znajdziecie ponad 70 Golfów 8 generacji po liftingu, a tutaj jeden z nich. Czarny hatchback w wersji Live. Pod maską 1.5 ETSI o mocy 116 koni, sprzężony z 7-stopniowym automatem DSG. Co jest ciekawe w tym egzemplarzu? Po pierwsze, nie ma tutaj wyposażenia dodatkowego. To jest wersja Live, tak jak ją Volkswagen stworzył. Naszym zdaniem do zwykłego przemieszczania się nie potrzeba niczego więcej. Warta uwagi jest też cena. 96 900 zł, czyli prawie 35 tysięcy złotych taniej niż tak skonfigurowana nówka sztuka. Oszczędzamy tyle, bo decydujemy się na auto, które jest z 2025 roku i do tej pory przejechało niecałych 22 tysiące kilometrów. No to może teraz trochę bardziej wypasiona demówka. Proszę bardzo, salon Volkswagen Kraków w Modlniczce sprzedaje takiego Golfa warianta w wersji Style. Pod maską 1.5 ETSI, ale tym razem nomen omen wariant 150-konny. Na pokładzie 3-strefowy klimatronik, fotele przednie Sport Comfort, w tym fotel kierowcy Ergo Active z funkcją masażu, progresywny układ kierowniczy i reflektory IQ Light LED Matrix. To jest naprawdę wypasiony egzemplarz, a kosztuje tyle, ile cennikowo wychodzi odmiana Live z 1.5 TSI. Na Findcar.pl ten egzemplarz wystawiony jest za 126 900 zł, a według konfiguratora powinien kosztować ponad 175 tysięcy. Prawie 50 tysięcy zniżki na samochód z segmentu C z niewielkim przebiegiem. Nas to przekonuje. Przejdźmy teraz do Golfów, nówka sztuka nieśmigana. Coraz rzadziej można spotkać nowe auto z manualną skrzynią biegów, nawet w segmencie C. Jeśli nie przeszkadza Wam fakt, że musicie sami zmieniać przełożenia, to ten Golf może być dla Was okazją. Volkswagen Krotowski w podwarszawskiej Wolicy sprzedaje taki egzemplarz. Wersja Live pod maską podstawowe 116-konne TSI, czyli bez elektrycznego wspomagania i 6-biegowy manual. Samochód ma trochę wyposażenia dodatkowego, m.in. podgrzewane przednie fotele Sport Comfort, czy nietypowy kolor King's Red Metallic. To czerwone nadwozie wyróżnia auto spośród szaro-czarnej masy innych modeli. Jeśli coś takiego się Wam podoba lub przynajmniej Wam nie przeszkadza, to takie auto jest wystawione za 104 900 zł, prawie 21 tysięcy złotych mniej niż wynosi cena katalogowa. Wcześniej mówiliśmy, że optymalny według nas Golf 8 to wersja Live Plus z odrobiną wyposażenia dodatkowego oraz ze 150-konnym silnikiem 1.5 TSI,
pożenionym z automatyczną skrzynią 7 DSG. I salon Volkswagen Autoród w Radomiu ma dokładnie taki samochód, w dodatku w rzadko spotykanym kolorze Crystal Ice Metallic. Wóz jest doposażony w lepsze fotele Sport Comfort, progresywny układ kierowniczy, pakiet zimowy. Jeśli chcemy bardziej wypasionego Golfa, to musielibyśmy już wybrać wersję Style lub Airline, ale tutaj naprawdę jest wszystko to, czego potrzebujecie. Taki Golf wystawiony jest za 133 640 zł, co oznacza rabat 21 000 względem ceny z konfiguratora. Wspomnieliśmy również o tym, że Niemcy nadal chętnie wybierają Golfy w dieslu. Jeśli Wy również lubicie charakter jednostki wysokoprężnej, bo dużo jeździcie, to tutaj mamy, a właściwie salon w Poznaniu ma auto dla Was. Do silnika 2.0 TDI naszym zdaniem idealnie pasuje bardziej praktyczna wersja Variant, która świetnie nada się na długie rodzinne podróże, do których diesel pod maską jest przecież idealnie skrojony. W tym przypadku mamy do czynienia z optymalną również naszym zdaniem odmianą Life Plus z dodatkowym pakietem Style. Katalogowo taka konfiguracja kosztuje ponad 171 000, a dealer wystawił ten egzemplarz za, uwaga, 137 000 złotych, więc grubo ponad 3 dychy zostają Wam w kieszeni. Teraz czas na coś bardziej sportowego, ale na razie tylko z wyglądu. Jeśli jesteście wzrokowcami, na pewno docenicie odmianę Airline Plus. Ciekawy egzemplarz ma na stanie salon Volkswagen Krotowski z Łodzi. Wspomniana wersja wyposażenia została tutaj wymieszana z rodzinnym nadwoziem kombi i kontrastującym kolorem Oyster Metallic. 18-calowe rasowe felgi, przemodelowany przedni zderzak, czarne wstawki, sportowe fotele jak w sportowym wariancie R. Musicie przyznać, że wygląda to wszystko interesująco. Pod maską tego konkretnego egzemplarza optymalne 1.5 ETSI o mocy 150 koni i skrzynia 7 DSG. To wszystko zostało wycenione na 147 600 zł, podczas gdy katalogowo takie auto kosztowałoby niecałych 170 000. Podobno Volkswagen zrobił się drogi. Tak? No to jak wytłumaczycie to? Volkswagen Golf R, czyli najszybsza odmiana niemieckiego kompaktu. 333 konie mechaniczne i napęd na 4 koła. Przyspieszenie do setki 4,6 sekundy i możliwe jest w każdych warunkach dzięki 4Motion. A prędkość maksymalna 250 km na godzinę. A wszystko to w salonie Volkswagen Bednarek w Łodzi za 176 200 zł. Biorąc pod uwagę osiągi i uniwersalność Golfa R, to mamy do czynienia ze świetnym stosunkiem ceny do tego, co dostajemy, a Volkswagen od jakiegoś czasu z takimi autami się już nie kojarzy. Golf 8 generacji to wciąż jeden z najbardziej uniwersalnych samochodów na rynku. Nie jest może najtańszy, nie jest najbardziej efektowny z wyglądu, ale bardzo trudno znaleźć obszar, w którym nie jest w czołówce swojej klasy. To auto, które po prostu działa, niezależnie od tego, czy jeździmy po mieście, w trasie, czy czasem chcemy pojechać szybciej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tak samo jak na portalu findcar.pl, gdzie mamy prawie 30 000 samochodów nowych i używanych w najlepszych konfiguracjach, najlepszych cenach, wszystkie wyłącznie od autoryzowanych polskich dealerów. Więc zapraszamy serdecznie, wklikujcie w swoje komputery findcar.pl i szukajcie swojego nowego samochodu, nawet jeżeli ma być używany.